Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Ostatnio na kanale mogliście obejrzeć sporo recenzji, no bo i okres wydawniczy teraz też był bardzo gorący. Tym razem zajmiemy się właśnie czymś innym, ale też z grami związanym. Otóż pewnie zauważyliście, że ostatnimi czasy wychodzi bardzo dużo gier. No oczywiście fajnie, tak? No jest w co grać. Natomiast z tym jest jednak pewien problem. Otóż te gry, które teraz wychodzą, te większe gry, one nie wychodzą tak, jakbyśmy się tego spodziewali, czyli że wyjdzie na przykład jakiś duży tytuł, potem jest chwila przerwy i wychodzi kolejny duży tytuł. No niestety to tak nie działa. Jeżeli to by tak działało, to byśmy w ten sposób mieli cały czas w co grać, bo ciągle by wychodziło coś nowego i by nam się nie nudziło. Niestety ostatnio gry wydaje się w inny i to bardzo głupi sposób, mianowicie mnóstwo gier wydaje się naraz w jeden dzień, a potem reszta miesiąca po prostu to jedna wielka posłucha. Spójrzcie chociażby tutaj na ostatni miesiąc, czyli maj. W tym okresie wychodziło kilkadziesiąt tytułów, natomiast tylko były tutaj 3 duże nowe gry. I te wszystkie 3 duże gry wychodziły w ten sam pieprzony dzień, czyli 21 maja. Zobaczcie sobie, 21 maja wychodził Hellblade 2, którego recenzję możecie sobie też zobaczyć na kanale i to była bardzo duża gra, bardzo wyczekiwana gra od Microsoftu. Później tego samego dnia wychodził System Shock Remake na konsolę, to też była wyczekiwana gra. I później jeszcze tego samego dnia wychodził X-Defiant, który jest znowu strzelanką multiplayer i to też była w miarę wyczekiwana gra. Był cały cholerny miesiąc czasu, a wszystkie największe gry wyszły naraz w ten sam dzień. No przecież to jest kompletnie bez sensu, no nie? No kto ma forsę, żeby kupić te wszystkie 3 gry naraz? Kto ma czas, żeby w te wszystkie gry naraz grać? No chyba nikt. I szczerze mówiąc, to nie jest odosobniony przypadek, bo takie kwiatki miały miejsce już naprawdę często. No dobra, ale wiadomo, jeden miesiąc to nie jest wyznacznik, tak? Zobaczmy sobie inny miesiąc, na przykład teraz marzec. 22 marca mamy premiery 2 ogromnych gier. Dragon's Dogma 2 oraz Rise of the Ronin. Dragon's Dogma jest od Square, Rise of the Ronin jest od Sony. I co jest tutaj jeszcze śmieszniejsze, obie te gry są przedstawicielami tego samego gatunku, czyli RPG i wychodzą na podobne platformy, przez co oczywiście walczą ze sobą o klienta. A wystarczyło przecież przesunąć premierę, nie wiem, o tydzień, o 2 tygodnie i już by ze sobą wszak się nie naparzały. O co więc tutaj chodzi? Ja wiem też, że was to również wkurza, bo z wami rozmawiam na ten temat na Discordzie czy na Facebooku i mogę was zapewnić, że wkurza to też mnie, bo ja na przykład na przygotowanie recenzji jakiejś gry ja potrzebuję gdzieś tak około tygodnia, no i teraz zauważcie, 3 gry wychodzą naraz i ja muszę wybierać, którą z tych gier zrecenzować, no bo na wszystkie to ja nie dam rady, tak? I muszę wybrać, co trafi do recenzji na kanał. Ja wiem, że niektórzy z was by na przykład woleli, żebym zrecenzował Hellblade'a, inni by woleli, żebym zrecenzował X-Defiant, ale ja nie mogę zrobić recenzji wszystkich tych gier, bo nie mam na to czasu, przez to, że one wszystkie wychodzą naraz. No i teraz pozostaje pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego wydawcy ciągle to robią? Dlaczego nas tym wkurzają? I to właśnie postanowiłem zbadać. Sprawdziłem, o co tutaj chodzi, zadzwoniłem nawet do jednego z wydawców, no i tak nieoficjalnie, bez cytatów właśnie go podpytałem, dlaczego tak się dzieje i o co tu biega. No i finalnie, jak to w życiu, okazało się, że nie istnieje taki jeden uniwersalny powód, dla którego to się dzieje, natomiast wręcz przeciwnie, takich powodów jest kilka. Zapraszam was serdecznie na materiał, w którym powiemy sobie, o co tutaj chodzi i dlaczego wydawcy wydają wszystkie gry w ten sam dzień. Pierwszy i chyba najważniejszy powód, dlaczego tak się dzieje, jest akurat dość prosty. To są raporty finansowe oraz rok fiskalny. Otóż, drodzy widzowie, spółki notowane na giełdzie, czyli wydawcy tacy duzi jak na przykład Sony czy tam Square Enix, oni muszą co jakiś czas publikować raporty finansowe ze swoimi wynikami. Je się publikuje najczęściej jak właśnie mija albo kwartał, albo cały rok fiskalny. I na ich podstawie tych raportów to ludzie interesujący się giełdą podejmują decyzję, czy właśnie zakupić akcje danej firmy, czy wręcz przeciwnie, sprzedać akcje danej firmy. No i jak się pewnie domyślacie, to zawsze jest jak największe parcie, żeby te wyniki finansowe były w raportach jak najlepsze, no i to ma swoje konsekwencje. Niejednokrotnie tutaj się zdarza, że gry wydawane są właśnie w słabym stanie technicznym, tylko po to, żeby zdążyć przed publikacją tego raportu i podbić sobie trochę wyniki sprzedaży. Tak jest od lat i my o tym wiemy. Teraz wróćmy sobie jeszcze do tego przypadku, o którym my powiedzieliśmy wcześniej, czyli do marca tego roku.
Jak sobie powiedzieliśmy, na początku w marcu wyszły dwie duże gry, czyli Rise of the Ronin oraz Dragon's Dogma 2 i są to gry tego samego gatunku. No wydawałoby się, że to jest kompletny debilizm, no bo przecież gracze w dużej mierze nie kupią na premierę obu tych gier, tylko jedną z nich, oczywiście tą lepszą. I rzeczywiście, jeżeli tak uważacie, że tak właśnie by się stało, no to mielibyście rację, bo tak się właśnie stało. Finalnie Dragon's Dogma 2, która wychodziła w ten sam dzień co Ronin, okazała się dużo większym sukcesem i dosłownie zmiażdżyła Ronina, którego sprzedaż pozostawiała sporo do życzenia. Nas jednak interesuje powód, dlaczego zdecydowano się wydać Ronina albo też Dogmę dokładnie w ten sam dzień co konkurencja. No bo to było idiotyczne. No i pamiętacie, jak mówiłem o raportach finansowych. Te dwie gry wydały firmy Sony oraz Square Enix. Jeżeli teraz wpiszecie sobie w Google frazę rok fiskalny Sony oraz rok fiskalny Square Enix, no to okaże się, że w obu tych firmach termin jest dokładnie taki sam. Rok fiskalny upływa tam 31 marca. Te gry wyszły 21 marca naraz. No, tutaj już chyba widzicie zależność, no nie? Sprawa tutaj jest całkiem prosta. Obie firmy uznały, że te gry trzeba koniecznie wypuścić przed końcem tego roku fiskalnego, no żeby do tego raportu finansowego wpisać sobie zajebiste dochody za sprzedaż, no i pokazać akcjonariuszom, jak w naszej firmie się fajnie dzieje. Obie firmy myślały, że na tym wyjdą super, no ale finalnie nie wyszły, no bo Dogma 2 tutaj dominowała i ona mocno przyćmiła premierę Ronina, przez to ten Ronin wypadł naprawdę słabo. Głupie? No oczywiście głupie, no ale akcjonariusze pewnie byli zadowoleni, no bo przecież procencik zysków się w dokumencie podniósł. Finalnie przez to gra osiągnęła gorszy wynik, to oczywiście mówię tutaj o Roninie, ale o tym już się nie powie przez długi czas i o tym się nie będzie pamiętać. Czy jest to więc bez sensu? Jak najbardziej, ale tak właśnie wydawcy robią. Drugi powód to jest taki, że wydawca czasami zdaje sobie sprawę, że właśnie w ten sam dzień, kiedy on zaplanował jakąś premierę, wychodzi inna duża gra, natomiast uważa on, że konkurencyjny tytuł jest z innego gatunku i to nie wpłynie na sprzedaż żadnej z tych gier. Znakomitym przykładem takiej sytuacji jest na przykład marzec 2020 roku, gdzie w jeden dzień wyszedł mocno wyczekiwany Doom Eternal oraz także hit od Nintendo, czyli Animal Crossing New Horizons. I w przypadku tych gier my rzeczywiście mamy do czynienia z przedstawicielami totalnie innych gatunków. Doom Eternal to jest dynamiczna strzelanka, w której strzela się mnóstwo, w której trup się ściele naprawdę gęsto, natomiast Animal Crossing to jest taki przygodowy sandbox, w którym miło spędzą czas nawet dzieci, także był to kompletnie inny target. Jak pokazała historia, wydawcy akurat w tym przypadku nie mylili się i obie te gry osiągnęły dobre wyniki, pomimo że wyszły w dokładnie ten sam dzień. Doom Eternal tutaj sprzedał aż 3 miliony kopii w miesiąc, natomiast Animal Crossing on osiągnął jeszcze lepszy wynik i wyciągnął nawet 11 milionów kopii w miesiąc od premiery. Przez to, że właśnie były to gry kompletnie innych gatunków, to nie psuły sobie nawzajem sprzedaży i oboje wydawcy byli z tej sprzedaży zadowoleni. W tym przypadku jak najbardziej wypuszczenie tych gier naraz miało sens i o tym wydawcy wiedzieli. Trzeci powód ma związek akurat z kalendarzem, a przede wszystkim z różnego typu wakacjami, świętami i oczywiście dniami wolnymi. Wiadomo, no jak człowiek wie, że będzie miał dużo wolnego, no to co on robi? No, kupuje browary, kupuje kiełbaskę, no i kupuje też jakąś grę, żeby sobie w nią pograć, jak będzie miał wolny, no nie? I wydawcy oczywiście o tym wiedzą, no i miesiące takie jak czerwiec, kiedy zaczynają się wakacje, no czy grudzień, kiedy zaczynają się święta, dosłownie zasypują premierami, żeby ludzie te gry sobie kupowali akurat właśnie na dni wolne. Spójrzmy sobie więc na taki rok, na przykład 2022 i porównajmy grudzień do na przykład kwietnia. W kwietniu 2022 wyszło łącznie około 30 gier, z czego gdzieś tak połowę możemy uznać, że były to jakieś większe premiery, reszta to były takie niszowe tytuły. Wydaje się, że 30 gier to jest w sumie całkiem sporo. No ale spójrzmy teraz na grudzień tego samego roku. No to widzowie, w grudniu tego samego roku wyszło 45 gier, z czego całkiem sporo z tych gier to były naprawdę duże premiery, jak na przykład Need for Speed Unbound, jak na przykład Marvel's Midnight Suns, czy Callisto Protocol. I to wszystko, te duże tytuły, one wyszły w grudniu praktycznie naraz. Nie trzeba tutaj być geniuszem, żeby się domyślić, że ta decyzja, żeby wydawać wszystkie te gry naraz, nie jest najmądrzejsza. Mnóstwo gier właśnie przez to walczyło ze sobą ten sam dzień, kanibalizując sobie nawzajem sprzedaż.
No bo jak ktoś kupił jedną dużą grę, jak ktoś kupił drugą dużą grę, no to już tej trzeciej raczej nie kupił, bo po prostu nie było go na to stać. Także klienci nawet w okresie świątecznym nie kupią tych wszystkich gier naraz, bo po pierwsze ich jest nie stać, a po drugie nie mają czasu, żeby to wszystko ograć, więc po prostu kupią sobie te gry później. Więc naprawdę, panowie wydawcy, ogarnijcie się trochę, bo to jest bez sensu. Jest mnóstwo innych miesięcy na premiery gier i śmiem twierdzić, że gdyby nie wciskać tego wszystkiego właśnie w ten okres świąteczny czy ten okres wakacyjny, to te gry mogłyby się sprzedać jeszcze lepiej. Przy okazji tu też chciałbym nawiązać do recenzowania. Jeżeli wychodzą na przykład 3 gry naraz, czasem 4 nawet, no to my jako recenzenci czy też inne redakcje nie mamy po prostu możliwości zrecenzowania wszystkich tych gier naraz. Przez to też wychodzi dużo mniej recenzji tych gier i nawet naprawdę dobre tytuły mogą przez to pozostać niedocenione, bo po prostu nie będzie ich recenzji. No dobra, to były 3 najważniejsze powody, dlaczego gry wydaje się praktycznie w ten sam dzień. Tutaj mówimy oczywiście o dużych grach. To, czy były to decyzje słuszne, czy nie, no to my już wiemy. Natomiast jest jeszcze jeden 4. powód. Jaki? Ano czasami się zdarza, że wydawca takiej gry ma niespecjalnie inteligentnych pracowników, którzy po prostu są kompletnymi debilami. Pewnie niektórzy z was teraz spytają, jak to jest możliwe, że taka multimilionowa korporacja może zatrudniać kompletnych debili. Ale może. I zaraz wam to pokażę. Przenieśmy się na chwilę do października 2016 roku. Wy na pewno znacie firmę Electronic Arts, no nie? To jest taki duży wydawca, ostatnio ma trochę pod górkę, ale no w 2016 to był prawdziwy gigant z bardzo silną marką pod nazwą Battlefield, która jak sami pewnie wiecie jest sieciową strzelanką i ona była bardzo popularna. Oprócz tego Battlefielda Electronic Arts miało jeszcze jedną grę i też sieciową strzelankę o nazwie Titanfall. Ten Titanfall był umiejscowiony w innym uniwersum, miał troszeczkę inne mechaniki, natomiast pod względem gameplayu to również była sieciowa strzelanka. No więc teraz wcielcie się właśnie w tego EA. Macie 2 całkiem fajne marki. Logicznie jest więc, że jak chcecie przyciągnąć jak najwięcej graczy, no to najlepiej byłoby wydawać te gry naprzemiennie. Czyli właśnie raz wydajemy Battlefielda, po jakimś czasie wydajemy na przykład Titanfalla i w ten sposób właśnie gracze mogą się nacieszyć jednym tytułem, jak im się znudzi, no to już mają coś nowego. To jest logiczne, nie? No i to jest logiczne, natomiast panowie z Electronic Arts wtedy logicznie nie myśleli. Otóż tamci goście w swojej nieskończonej mądrości postanowili, że 21 października wypuszczą bardzo mocną markę, czyli tego Battlefielda 1, a tydzień później, 7 dni, 28 października wyjdzie od nich kolejna sieciowa strzelanka w postaci Titanfalla 2. No czujecie to? Goście wydali praktycznie naraz 2 gry multiplayer, w których główną mechaniką jest strzelanie z pierwszej osoby. No kto tak robi? No kompletny debil chyba. Jak się spodziewacie, to musiało się oczywiście skończyć kompletną katastrofą, no i się skończyło. Finał był taki, że Battlefield 1, który wyszedł tydzień wcześniej, on dosłownie rozjechał tego Titanfalla od tego samego wydawcy i w tego ostatniego nikt praktycznie nie grał. I to stało się pomimo tego, że Titanfall 2 w sumie był grą naprawdę udaną. On miał średnią ocenę na poziomie 89%, czyli to jest naprawdę dużo jak na taką grę sieciową, bardzo wysoko. I pomimo tych ocen, pomimo tych dobrych właśnie recenzji, on został sprzedażową katastrofą i to tylko dlatego, że wydawca wypuścił go w tak idiotycznym momencie. Niestety ten Titanfall miał takie problemy z utrzymaniem graczy, tam było tak źle, że został zakopany, no i do dziś nie doczekał się w ogóle żadnego następcy. No niestety smutne, ale tak się stało i to jest prawdziwe. I wiele osób w internecie do dziś nabija się z Electronic Arts, że odwalił coś takiego i powiem szczerze, mają rację. No dobra, teraz już wiemy z czym jest problem i dlaczego duże gry wychodzą nie tylko blisko siebie w kalendarzu, ale często nawet w ten sam dzień. Powodów takich decyzji jest aż 4, no i nie wszystkie z nich finalnie mają sens. Ja wam powiem więcej, pewnie z tego co zauważyliście, to tylko w jednym przypadku tego Dooma Eternala i tego Animal Crossing, wypuszczenie gry w ten sam dzień nie skończyło się katastrofą. To było całkiem przemyślane i tutaj nie było żadnego problemu. W pozostałych 3 przypadkach problemy już akurat były. Rise of the Ronin został zniszczony przez Dogma 2, bo Sony chciało sobie wpisać do raportu dodatkową kasę. Callisto Protocol wywalił się totalnie na ryj w grudniu, bo było tam za dużo premier. Natomiast Electronic Arts przebił dosłownie wszystkich i na własne życzenie zamordował swoją grę.
wydając ją tydzień później po innej mocnej marce multiplayer. Ja wam powiem szczerze, że ja się trochę dziwię, że wydawcy dalej coś takiego robią. Ja sobie zdaję sprawę, jak ważna jest giełda, jak ważne są święta, no i tego typu rzeczy. No ale ludzie, no, produkcja gry kosztuje dziesiątki milionów i sama gra powstaje parę lat. Czy warto to wszystko jest poświęcać, pozwalać tej grze umrzeć tylko dlatego, żeby sobie wpisać do Excela trochę wyższy zysk na jakiś tam rok? No mi się wydaje, że nie. Ja uważam, że nie i myślę, że tutaj się ze mną zgodzicie. Wydawcy powinni przestać to robić i mocno przemyśleć, jak zamierzają wydawać swoje gry, bo obecnie w dużej mierze robią to źle. A wy, drodzy widzowie, dajcie proszę znać, czy wy też tutaj zauważyliście problem, czy to wydawanie wszystkich gier naraz też was wkurza i czy uważacie, że wydawcy powinni przestać tak robić. Jak zawsze chętnie z wami na ten temat podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.